Witajcie. Przeprawa promowa to nic skomplikowanego. Po prostu wjeżdżamy na prom, płyniemy do miejsca docelowego i z niego zjeżdżamy. Tak? No właśnie nie do końca. Wszystko się komplikuje, gdy jesteśmy kierowcą ciągnika siodłowego i przeprawę musimy zaznaczyć jakoś na tachografie. Postaram się pokazać, jak to zrobić, pozostając w zgodzie z przepisami. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Tachografy cyfrowe dają nam możliwość włączenia funkcji prom pociąg, którą możemy wykorzystać w sytuacji, gdy, jak to ujmują przepisy, towarzyszymy pojazdowi w przeprawie promem lub przejazdu pociągiem. Funkcję prom pociąg symbolizuje łódka. Trzeba ją wprowadzić, gdy jesteśmy na promie po ostatecznym ustawieniu zestawu w ładowni, a przed skierowaniem się na pokład. Jeśli mamy tachograf analogowy, to należy oznaczyć przeprawę promową z tyłu wykresówki. Przepisy pozwalają przerwać regularną pauzę dobową na promie i pociągu. Jak dobrze wiemy, jest to wygodne, ale możemy skorzystać z tej opcji tylko w określonych warunkach. Przykładowo, kiedy wjeżdżamy na prom lub z niego zjeżdżamy. Pamiętajcie, że dziennego odpoczynku w normalnej sytuacji przerwać nie wolno. W tachografie funkcję prom pociąg znajdziemy po wejściu w menu podstawowe Pojazd. Prom kolej. Wpisujemy, wpis zachowany, po czym pojawi się na wyświetlaczu głównym symbol promu. Sytuację z promem reguluje nam dobrze znane rozporządzenie WE 561/2006, dokładnie artykuł 9. Rzućmy na niego okiem. W sytuacji, kiedy chcemy wykręcić pauzę dobową, w trakcie której jest robiony wjazd i zjazd z promu, musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że przepisy dopuszczają przerwanie odpoczynku tylko pod warunkiem, że jest to regularny dzienny odpoczynek. Czyli musi on trwać 11 godzin lub 3 + 9, w trakcie których możemy przerwać go tylko dwukrotnie. Jedna operacja na wjazd, a druga na zjazd. A obie przerwy nie mogą trwać dłużej niż godzinę. Do tego kierowca podczas przerwy musi mieć do dyspozycji koje lub kuszetkę. Tylko spełniając wszystkie powyższe warunki możemy taką regularną pauzę dobową zaliczyć jako prawidłową. W sytuacji, gdy na przykład na promie brakuje koi, na tachografie musimy zaznaczyć dyspozycję. Wówczas nie możemy wykręcić żadnego odpoczynku. Teraz na przykładzie pokażę Wam, jak to prawidłowo powinno wyglądać. Spójrzcie na grafikę. Najważniejsze jest to, że przy odbieraniu odpoczynku dziennego na promie suma czasu odpoczynku przed wjazdem, czasu spędzonego przez nas na promie oraz czasu odpoczynku po zjeździe musi zmieścić się w okresie 24 godzin od momentu rozpoczęcia pracy. To wymusza na nas dokładne obliczenie czasu od rozpoczęcia pracy do przybycia do portu. Na grafice dokładnie widać, że nie powinno to trwać dłużej niż 12 godzin, bo braknie nam wtedy czasu na minimalny 11-godzinny odpoczynek. Uwzględniając oczywiście maksymalny wymiar czasu, który mamy na wjazd na prom i zjazd z niego w porcie docelowym. Przypominam, mamy na to godzinę. W praktyce wygląda to tak, że do portu powinniśmy przyjechać wcześniej, rozpocząć przerwę, a kiedy przyjdzie czas wjechać na prom. Dopiero wtedy możemy włączyć funkcję prom pociąg. Kiedy będziemy już na miejscu, zjechać z promu, zaparkować i dokończyć przerwę do minimalnego wymaganego przez przepisy czasu, czyli 11 godzin. Dobra, ale co z operacją wjazdu i zjazdu? Przecież nie da się płynnie wjechać na prom. Trzeba podjeżdżać, stać w kolejce i tak dalej. Ustawodawca zdaje sobie z tego sprawę i przewidział rozwiązanie. Wjazd lub zjazd powinny w tachografie zostać zapisane jako jedna operacja. Krótkie przerwy pomiędzy jazdą powinniśmy zaznaczyć jako praca inna. Nie wolno w miejscach krótkich przerw zaznaczać pauzy, bo przez inspektora może to zostać odebrane jako 3 osobne przerwania odpoczynku. A tak robić nie wolno. Wracamy do pierwszej grafiki. Istotne jest, byście pamiętali o poprawnym wprowadzeniu kraju rozpoczęcia i zakończenia. Najlepiej jest wpisać to tak, jak jest na grafice. Czyli zaczynamy pracę w Polsce, a kraj zakończenia wprowadzamy zaraz po dotarciu do portu, więc także w Polsce. Następnie kraj rozpoczęcia trzeba wpisać dopiero jak dotrzemy do portu docelowego, po zakończonym pełnym dziennym odpoczynku.
Są jednak jeszcze inne sytuacje warte zaznaczenia, bo niekoniecznie na promie chcemy odebrać regularną przerwę w całości. Możemy ją na przykład podzielić, zgodnie z zasadą 3+9. W takim wypadku pamiętajmy, że liczba przerwań dotyczy całego regularnego dziennego okresu odpoczynku, który podzieliliśmy sobie na dwie części. Całego okresu, a nie dwóch jego fragmentów. Wynika z tego, że możemy przerwać operację wjazdu i zjazdu pierwszą 3-godzinną część lub drugą 9-godzinną, ale nie obie naraz. Dobrze to widać na grafice. Tu kierowca przerwał dłuższą część dzielonej przerwy. Jest jeszcze opcja wykorzystania skróconego dziennego odpoczynku na promie. W zasadzie można tak zrobić jedynie w momencie, kiedy prom płynie więcej niż 9 godzin. Na przykład tak jak jest na linii Gdynia-Karlskrona, gdzie płynie się około 10,5 godziny, więc wystarczająco długo. Do tego minimum 9 godzin z czasu spędzonego na promie musi zawierać się w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia pracy, czyli w jednym cyklu dziennym. Taki odpoczynek nie może jednak być przerwany zjazdem i wjazdem, które wliczają się w sytuacji do okresu wprowadzenia, tak jak jest na grafice. Na koniec pozostaje nam jeszcze jedna ewentualność, czyli odbiór odpoczynku na promie w podwójnej obsadzie, gdzie w normalnych warunkach nie ma konieczności wykręcania 11-godzinnej pauzy dobowej. Na promie jest trochę inaczej. Dzienny odpoczynek trwający 9 godzin, który w podwójnej obsadzie jest przepisowy, nie może być przerwany wjazdem i zjazdem. Czyli całe 9 godzin musicie spędzić na promie. Do tego trzeba się z tą przerwą zmieścić w 30-godzinnym cyklu dobowym właściwym dla podwójnej obsady. Podkreślam, że odpoczynku 9-godzinnego nie można przerywać wjazdem na prom i zjazdem. Ale jak już wspomniałem, można przerwać odpoczynek 11-godzinny. Również w podwójnej obsadzie. Wygląda to tak. Jeśli pauza jest przerwana wjazdem i zjazdem z promu, to podobnie jak w pojedynczej obsadzie łączny czas pauz musi wynosić 11 godzin, a łączny czas wjazdu i zjazdu maksymalnie 60 minut. Pomimo, że w podwójnej obsadzie nie ma normalnie pauz 11 godzin, ale według definicji regularny odpoczynek trwa minimum 11 godzin i taki tutaj trzeba zastosować. W takiej sytuacji, planując sobie trasę w podwójnej obsadzie, dobrze jest zostawić 18 godzin na dotarcie do portu. No i oczywiście godzinę rezerwy na wjazd i zjazd z promu. Wiem, że to strasznie skomplikowane, ale ja tego nie wymyślałem. Dobrze też zdaję sobie sprawę z tego, że mówię o temacie na sucho. W porcie promowym może czasem panować niemały chaos i w ogóle. Tyle tylko, że jednak przepisów trzeba się trzymać, więc warto je znać i rozumieć. Na koniec dodam, że nie polecam próby wykręcania odpoczynku tygodniowego na promie. Wprawdzie można znaleźć informację, że polski sąd uznał taką sytuację za poprawną pod pewnymi względami, ale wytyczne Komisji Europejskiej są jednoznacznie przeciwne takiemu rozwiązaniu. Dlatego proponuję trzymać się wytycznych i nie przerywać odpoczynku tygodniowego wjazdem lub zjazdem z promu. Tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał. Ja życzę szerokości C+E. Do zobaczenia!